Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego Tank Models, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Dzisiaj troszeczkę nietypowy unboxing. Sorry za to, że dość długo nie było filmów, miałem bardzo dużo pracy, przepraszam Was bardzo za to. Ale mieliście swoją drogą, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mieliście w tym momencie możliwość nadrobienia, powiedzmy, obejrzenia poprzednich unboxingów. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. W każdym razie chciałem przywitać wszystkich moich subskrybentów. Bardzo dziękuję za subskrypcje, za komentarze. Witam również widzów mojego kanału. Dzisiejszym bohaterem unboxingu będzie Douglas SBD-2. Jest to model nurkującego bombowca amerykańskiego, uwaga, w dość nietypowej skali, a mianowicie jest to skala 1,48. Nabyłem go drogą kupna oczywiście od japońskiej firmy Academy. Ten model, posłuchajcie, niesamowity ma numer katalogowy 12335. To jest model nie najnowszy. On został wydany pierwszy raz chyba pod koniec lat 90., chyba gdzieś około 98 roku. Ale powiem Wam, porównywałem sobie ten model, tu mamy takie rysunki techniczne, Dauntlessa dwójki, no można powiedzieć, tak, bo to jest SBD-2. Jest to model właśnie z bitwy o Midway i powiem Wam, że oglądając ten film, pamiętam, że były tam tego typu modele, samoloty pokazane. Mówię o tej bitwie o Midway z lat 70., rewelacyjnym filmie, niesamowicie zrobionym jak na tamte lata. Do dzisiaj robi ten model wrażenie. Ten film, przepraszam, robi wrażenie. Tam były właśnie między innymi Dauntlessy pokazane. No i niedawno, parę lat temu, pojawił się nowy film dotyczący właśnie wojny Amerykanów z Japończykami na Pacyfiku, którego rozpoczyna się oczywiście w Pearl Harbor, a kończy się na bitwie o Midway. I tam są również niesamowite zdjęcia już z użyciem współczesnej technologii i tam latają właśnie Dauntlessy. Oczywiście inne amerykańskie samoloty również latają, jak i również jest niesamowity film, powiem Wam. Jeżeli chodzi o efekty, to tam jest fajnie właśnie pokazane z oczami pilota, właśnie takiego bombowca nurkującego, co leciało od strony okrętu w ich stronę, ile tych samolotów zostało strąconych przez niesamowitą obronę przeciwlotniczą na okrętach japońskich. Dobrze, posłuchajcie, teraz sobie tutaj zobaczymy kawałek pudełka. O, tutaj mamy na przykład producent. Pokazuje nam właśnie wszystkie farby sugerowane przez nich. Mamy tutaj, posłuchajcie, Hambrola, GSI, Live Color, Testorsy, czyli model Mastery, mamy Revere, no i oczywiście mamy również Vallejo. Mamy również opisy, co znajduje się w środku pudełka i mamy, uwaga, w języku polskim. Mamy też informację, że zestaw nie zawiera kleju, jak i również farb. No i tutaj mamy w języku polskim napisane, że model do sklejenia z instrukcją obrazkową montażu do wykonania kompletnego modelu. Niezbędne są farby i klej przeznaczony dla modelarzy w wieku powyżej 14 roku życia i że model jest w skali 1,48. Tu jest też bardzo proszę napisane, że to jest wykonany w 2020. To jest kolejna edycja oczywiście. 2020 rok. Akademia, Plastic Model i wykonany jest oczywiście w Korei. Oczywiście, no jest wykonany model. Tak prezentuje się Artbox, bardzo ładny.
Tu już jest te nowe opakowania, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale właśnie z tymi pasami takimi panoramicznymi obrazami jest jakiś nowy trend w modzie. Można to zauważyć również na modelach firmy Edward, jak i również rodzimego IBG. No i tutaj wyjmuję w tej chwili opakowanie, zawartość. Co znajdziemy, posłuchajcie, w pudełku. No i co tu? Zacznę standardowo od papierowej zawartości. Proszę bardzo, mamy ulotki tu w języku, no chyba, powiem Wam, tak, to jest koreański, posłuchajcie, to jest Akademia Koreańska. Tu mamy również, posłuchajcie, właśnie instrukcje co do kalkomanii, co do sklejania, jakie mniej więcej można farby użyć, jakich mamy tutaj kleju użyć, narzędzi. Taki podstawowy, jak właśnie wycinać elementy, no, że potrzebne są nam cążki, penseta, mogą być, no, jeżeli chodzi o kalkomanię, no to nożyczki. Dobrze, to mamy tutaj. Teraz tak, ja sobie już wcześniej oglądałem, powiem Wam, tą instrukcję. Czemu nie? I tu mamy, posłuchajcie, bardzo dużo na przykład kolorystyki farb. I powiem Wam, się mocno zdziwiłem, że jest tak mało farb w Vallejo R, model R. Czyli mam model kolor SRU, bardzo dużo tych kolorów, ale doskonale prezentowałem Wam właśnie zestaw do malowania lotnictwa marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. No a tutaj mamy, posłuchajcie, farbę srebrną, stalową, chrom, posłuchajcie, czerwoną oraz olive drab, czyli wnętrze. Tak, mamy ten kolor FS właśnie do malowania wnętrza. Jeżeli chodzi o instrukcję, tu mamy wkładkę taką, jak mamy pomalować, właśnie z model właśnie do bitwy o Midway, ale nie tylko, posłuchajcie, bo to są 3 malowania z 3 oznaczeniami w zależności od pory, okresu i stacjonowania. Tu mamy styczeń 45, marzec 42. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że są te oznaczenia z czerwoną kropką na skrzydłach, na białej gwieździe, i mamy tutaj malowany ten ogon właśnie w takie te czerwono-białe pasy, charakterystyczne dla wczesnego malowania samolotów amerykańskich. Tu już mamy późniejsze malowanie, można powiedzieć takie to średnie, tak? Następnie widzieliśmy oznakowania już się różnią, a powojenne są z takimi czerwonymi oblamówkami, skrzydełkami, jeszcze jest to koło. No i mamy tutaj właśnie pokazane malowanie, mniej więcej jak antena powinna być zamontowana. Na drugiej stronie mamy oznaczenia, gdzie naklejać kalkomanie dotyczące oznaczeń technicznych. Tu mamy pokazane zawartość, posłuchajcie, opakowania. To jest taka wkładka, no i tu mamy, posłuchajcie, zaczyna się instrukcja. I ja na początku powiem Wam tak, jedną rzecz. Zobaczyłem, że tu są zdjęcia, właśnie, zaraz przybliżę kamerę, że tu mamy zdjęcia właśnie wnętrze, od razu jak pomalować. No ale powiem Wam tak, czarno-białe. Trochę dziwnie. To na minus działa, no bo jeżeli już pokazujemy tutaj model, no to powinny już nam pokazać właśnie pomalowany. Tu mamy wnętrze pokazane, jak pomalować wnętrze, jakich farb użyć, do których elementów. Tak samo mamy tutaj, czyli po prostu zaczynamy w ogóle składanie modelu od częściowego zamalowania
wewnętrznych części kadłuba, tu gdzie znajduje się kokpit pilota, elementów, można sobie już pomalować część elementów właśnie wyposażenia kabiny pilota i sobie tak przygotowujemy cały model, no i systematycznie go po prostu sklejamy. Masa części jest, powiem Wam, jest bardzo dużo tutaj elementów. Tu mamy fotelik strzelca tylnego, jak i również chyba radiotelegrafisty. Jest dużo, powiem Wam, rzeczy. Bardzo fajnie. Mamy też oczywiście hak tutaj zaznaczony do lądowania, bo to jest samolot marynarki wojennej, do lądowania oczywiście na lotniskowcach. No i tu mamy kolejne etapy sklejania, jak silnik złożyć, jakich kolorów użyć, bo tu mamy silnik składający się tylko z dwóch, znaczy mamy silnik i następnie tutaj mamy powiedzmy takie drobniejsze elementy, tak, które są tam do tłoków doprowadzane. Nie znam się na budowie silnika, więc nie będę się tu mądralował. Są mądrzejsi od tego. No i tutaj mamy kolejne. Jak pomalować bomby? Mamy dwa rodzaje bomb do zamontowania. Mamy również tutaj pokazany montaż skrzydeł, jak i również właśnie tych płatów, stateczników powiedzmy, do lądowania. Tutaj mamy kolejne, też to właśnie pokazane, te stateczniki, klapy do lądowania. Tu mamy kolejne elementy prezentowane. No i bardzo ważna, dla mnie przynajmniej, rzecz. Ten zestaw w kalkomaniach posiada właśnie zestaw tak zwanych masek, czyli tych kalkomanii, które naklejamy na po prostu oszklenie kabiny i malujemy, zostają nam tylko i wyłącznie malujemy obramowanie, tak? I mamy tutaj tą szybę, mamy właśnie w dwóch wersjach. Mamy całą kabinę zaszkloną, ale możemy też zrobić kabinę otwartą. No i tak się prezentuje. Tutaj mamy już jak pomalować na przykład śmigło, kopułkę śmigła. No i jest, powiem Wam, jest trochę tego, ale bardzo czytelna jest ta instrukcja. No i teraz zobaczcie, tak prezentuje się arkusz kalkomanii do 3 wersji malowania. Ja sobie teraz pozwolę tutaj rozciąć to opakowanie. Delikatnie skalpelem rozciąłem właśnie kalkomanię. Jeżeli chodzi o kalkomanię Akademii, nie miałem z nimi nigdy styczności. Czy to są kalkomanie, bardzo dobrze się układają, czy też nie, to bo prosiłbym osoby, które już sklejały. Bardzo bym prosił o jakiś komentarz, jak ich doświadczenia z kalkomaniami. Powiem Wam, że bardzo ładnie one prezentują się na tym wydruku. Tutaj mamy te czerwone kropki. To są właśnie do tej wersji z wczesnym oznaczeniem, gdzie jeszcze były czerwone kropy w białej gwieździe. Mamy tutaj również właśnie te oznaczenia różnego typu. To są kalkomanie na śmigła. Mamy tutaj właśnie opis, że to jest dedykowane do tego modelu. Wydrukowane są oczywiście w Korei. Nie słyszałem złych opinii na temat, powiem Wam, modeli Akademii. Sam sklejałem pojazdy w skali 1,72 od Akademii. Nie było żadnych problemów. Wszystko idealnie do siebie pasowało. Nie musiałem używać oczywiście żadnej szpachli, nie musiałem nic makabrycznie piłować. Tu mamy też pasy właśnie pilota, jak i również strzelca telegrafisty. Tu mamy jakieś godło samolotu pilota. No i te kalkomanie eksploatacyjne tu się znajdują. Może Wam pokażę, ile one pola zajmują, więc są dość no cienko wyglądają, tak? Tu mamy właśnie kalkomanię, to ja może je sobie przygotuję do schowania do tej torebki foliowej. Tu mamy, posłuchajcie,
tak zwane właśnie te kalkomanie, tak maski do malowania. Czekajcie, może jakoś to się rozegnie. W każdym razie tu znajduje się wydrukowane, o właśnie teraz może będzie widać, po prostu naklejki na oszklenie, które zasłaniają pola, które mają być niepomalowane. Tu jest bardzo ciekawe jedno takie oszklenie na przednią część oszklenia. Jeżeli ktoś będzie oglądał w 4K na telewizorze, to zobaczy. No i tu mamy taki maluteńki zestawik blaszek, pasów właśnie dedykowanych, jak one idą w ten sposób. Tak się prezentują blaszki. Malutki zestawik, ale powiem wam, bardzo ładny. Dbają o klienta po prostu. Czyli tak, zobaczcie, w modelu w skali 1:48 producent zapewnił nam 3 wersje malowania samolotu, zapewnił nam również maski i malutki zestaw oczywiście blaszek fototrawionych. Duży plus, nie ma czegoś takiego, że sobie dokupujesz. Samolot kosztuje w granicach tak około 150 zł, z tego co się orientowałem, plus minus, zależy gdzie kupujecie, ale pamiętajcie, że modele niestety drożeją cały czas. Teraz tak, zaglądamy do oszklenia. Wezmę sobie od razu tutaj kartkę z jakimś nadrukiem. Zobaczymy, jak są one transparentne. Najlepiej jakby to była biała, o właśnie, z nadrukiem kartka. To może tutaj weźmiemy. I teraz sobie obejrzymy właśnie transparentność tej szybki. Ja zjadę tutaj kamerką od razu. Ja nie nagrywam dzisiaj u siebie w biurze, mam wolno dzisiaj, w sensie pracuję zdalnie, tak? Home office. Tak prezentuje się, posłuchajcie, oszklenie. Może nie jest ono jakieś super rewelacyjne, ale to jest na takim, powiedzmy, makro zdjęciach. Jak ja sobie tak normalnie w okularach oglądam, może ono nie jest bardzo wypolerowane, to oszklenie, ale nie można mieć żadnych też pretensji do tego. Fakt, w porównaniu jeżeli chodzi o transparentność tego oszklenia, nie ma żadnych załamań, jest ono klarowne. No tutaj wiadomo, na górze troszeczkę może załamywać, ale nikt gazety nie będzie czytał z załogi. Co tu dalej mamy? Te oszklenie. Powiem wam, że one są naprawdę bardzo, no jak ja patrzę teraz tak przez swoje okulary, troszeczkę tutaj na tych zagięciach, tak, może słabiej wyglądają, ale nie można mieć żadnych jakichś tam nie wiadomo zastrzeżeń do tego. Na zakup waku oszklenia ja się nie pokuszę, ze względu na to, że po prostu nie jestem na tyle artystą, plastykiem, nie mam takich umiejętności, nie umiem się posługiwać po prostu waku. Nie, wszystko jest przezroczyste, ładne. Nie są pożółkłe te szyby. Jeżeli coś wam się rzuci w oczy, że jest coś pożółkłe, to możliwe, że jest to po prostu od światła. Tu mamy, proszę bardzo, deskę rozdzielczą, która też jest właśnie przezroczysta. Ja tu wezmę sobie ten wydruk, pokażę wam. Tak ona się prezentuje. Mamy również tu elementy właśnie z wyposażenia wnętrza, mamy reflektory. No, jest to naprawdę bardzo ładnie wszystko wykonane. Nie wiem, co to jest za Dings, ten numer 12, ale trzeba było sobie sprawdzić po prostu z instrukcją. Ale to nie jest czas i pora. Po prostu sobie oglądamy na razie wykonanie ramek. No i teraz przechodzimy oczywiście do ramek, które są wykonane tutaj z szarego plastiku. W największej torbie mamy tutaj, proszę bardzo,
wykonane ramki z szarego plastiku i zobaczymy sobie. Ja sobie oglądałem przez folię oczywiście, jak wyglądają linie podziału. Są one przede wszystkim, linie podziału są wklęsłe, powiem Wam. To jest dla mnie bardzo dużo. Tutaj mamy właśnie, że jak sobie przelecimy, to jest wszystko wklęsłe linie, niewypukłe. Jeżeli chodzi o rozrysowanie tych linii podziału, to zgodnie właśnie z tymi rysunkami technicznymi, blueprintami, wszystko tu wygląda, że jest w porządku. To jest właśnie wersja druga Dauntlessa i tutaj właśnie sobie porównywałem. A teraz jak się prezentują, zobaczymy po prostu, odłożę teraz tą matę i zobaczymy sobie, jak się poszczególne elementy wyposażenia modelu prezentują. Jest troszeczkę, trzeba będzie popracować. No, trzeba pamiętać, że to są przede wszystkim formy sprzed 2000 roku. Tu mi jedynie nie podoba się to, że tu jest kółko do lądowania właśnie już na stałe zrobione. Od wewnątrz one tak się prezentują, więc nie jest to najnowszy produkt, ale to nie oznacza, że jest on zły. To jest wnętrze. Tu mamy elementy kabiny właśnie, osłon pod spodem, osłon silnika. Powiem Wam, będę miał naprawdę fajną frajdę w sklejaniu tego modelu. Niestety z tym modelem nie wyrobię się na Babarybę, która w pierwszym tygodniu czerwca rozpoczyna się. No po prostu nie dam rady i tyle. Zabraknie mi czasu. Bierzemy teraz ramkę ze skrzydłami. Ramka prezentuje się tak i sobie tak patrzę właśnie na te skrzydełka. Właśnie tutaj mam. Teraz, jeżeli chodzi o dane takie techniczne, czy wszystko jest dobrze wykonane, no to sobie możemy tutaj porównać właśnie. I z tego, co ja popatrzyłem sobie na to, jakość wykonania detalu na tych skrzydłach jest naprawdę wszystko zgodnie z rysunkiem się zgadza. I jeżeli chodzi o odległości, umiejscowienie tych detali no jest idealne, tak? Tu mamy, bardzo proszę, drugie skrzydło, lewe. Tu mamy właśnie te miejsca na klapy do lądowania. Tak od wewnątrz one się prezentują. A to są spodnia, znaczy to od spodu skrzydła, tak? Mamy wszystkie tutaj luki, klapki. Tak jak wspomnę jeszcze raz, że jeżeli chodzi o sam sklejanie, montaż, nie potrafię Wam powiedzieć, nie umiem ocenić tego modelu. Z tego, co rozmawiałem ze znajomymi, którzy sklejają właśnie samoloty w skali 1,48, nie mieli żadnych zastrzeżeń do tego modelu. Niektórzy dokupili sobie na przykład jakieś elementy, więcej elementów fototrawionych, na przykład od Edwarda, wnętrze kokpitu pilota, ale powiem Wam, że no, nie porwały one osoby, które sklejały. Jest to silnik żywiczny, kilka silników żywicznych, zastępujący właśnie ten plastikowy, ale powiem Wam, że najgorsze jest to, że bardzo dużo się narobimy, wydamy pieniądze, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie zauważymy zmiany tego właśnie silnika, że no niestety tylko my będziemy dokładnie o tym wiedzieli, co jedynie trzeba zmienić, to uzbrojenie. To jest teraz ramka D, proszę bardzo. I tu mamy spod wnętrza kabinę. Tu są właśnie te karabiny tylnego strzelca. I one są bardzo słabo moim zdaniem zrobione. Mizernie one się prezentują i warto tutaj dokupić na przykład metalowe lufy na pewno.
Tu mamy elementy wnętrza, jak i również same koła. I koła nie porywają, są po prostu gładziutkimi kołami, takimi no prostymi. Ale co ciekawe, mamy koła w dwóch wersjach. Mamy tutaj koło, które jest równookrągłe i do wersji postoju na pokładzie lotniskowca, tak? Czyli mamy lekko ugięte. No i tak się prezentuje ramka, gdzie mamy właśnie te elementy wnętrza, częściowo, jak i również zewnętrznych elementów. No karabiny sami chyba przyznacie, są do wyautowania, bo po prostu zepsują masę. Tu mamy uchwyty do bomb, tak samo tutaj mamy części elementów. O i właśnie tu jest silnik. To jest pierwszy element silnika, drugi znajduje się na tej ramce, to zaraz do niej dojdziemy i powiem Wam, że właśnie znajomy napalił się jak szczerbaty na suchary, poleciał, kupił za prawie 8 dych żywiczny silnik, zamknął osłonę silnika, zamontował śmigło, no i musi mocno sam się przyglądać, jak i również osobom, które oglądają jego model, podziwiają, jest bardzo ładnie wykonany. No to musi tłumaczyć, no, że tu jest wymieniony silnik, tak sobie to kurczę wygląda. No i tutaj mamy kolejną ramkę to jest ramka E. No i tu mamy właśnie te do skrzydeł właśnie, do lądowania, hamulce, takie do hamowania. To jest, pamiętajcie, że Akademia wypuściła kilka Dauntlessów, od jedynki chyba przez dwójkę, czwórkę i piątkę i te elementy będą się powtarzały, ramki kilkukrotnie. Nie wnikałem, jakie są różnice, na czym one polegają. Na razie mam ten jeden model i poczytam sobie dopiero. Tu są elementy do wnętrza kokpitu pilota i radiotelegrafisty, strzelca. A tu mamy właśnie, posłuchajcie, to są golenie podwozia. Bardzo fajnie wykonane, bardzo ładnie. Troszeczkę trzeba je opiłować, ale można zrobić naprawdę rewelacyjnie prezentujące się właśnie golenie. Tak od drugiej strony wygląda. Mi się ten model naprawdę bardzo podoba. Przede wszystkim mam do niego sentyment, ponieważ nie pamiętam, czy to był Matchbox, czy Airfix właśnie, czy to był 76 czy 78 rok. Sklejałem właśnie po obejrzeniu filmu, właśnie pamiętam Dauntlessa sklejałem, Helldivera, też taki potężniejszy chyba nawet, nurkujący bombowiec, samolot taki szturmowy, można powiedzieć, coś w rodzaju, powiedzmy, odpowiednik Junkersa 87, czy też na przykład Aichi Vala. No i tutaj mamy ramkę ramka, o jest, dobrze, ramka F. No i tutaj mamy bomby, dwa rodzaje bomb, mniejsze i większe. Stateczniki poziome z jednej strony, jedna część, druga strona i to samo tutaj mamy. Tak. Tu mamy kolejne. Wszystkie linie podziału są oczywiście wklęsłe. Pozostałe elementy kokpitu, uchwyty do bomb są, proszę bardzo. Bomby są całkiem ładnie wykonane, mają te śmigiełka na końcu. Montujemy albo 4 z tego co pamiętam, albo jedną tą potężną bombę, czy raczej dwie. Już zaraz powiem Wam raz. Tak, dwie mniejsze lub jedną tą cięższą. Z reguły były zrzucane te bomby, chyba nie były montowane jedna i drugie, ale to muszę zobaczyć dokładnie. No i jedną wadą moim zdaniem, tu mamy fotelik pilota, fotelik strzelca widzieliście, takie półsiotki, jest praktycznie nie ma oparcia. I powiem Wam, że jednej rzeczy mi brakuje, pilotów. Azjatycka firma i brak pilocików, to naprawdę nie muszą oni być jakimiś gwiazdorami, ale fajnie by było, gdyby byli.
A tak muszę poszukać. No i tu mamy taką ramkę, pewnie, która jest w zależności od wersji dodawana. To jest ramka, posłuchajcie, tak. O, to jest ramka do 2 wersji. Takie jest śmigło, profil śmigła i to jest właśnie do 2 i 3. I tu jest ten element, który wkładamy na silnik. Tak się on prezentuje. Powiem wam, że jak teraz oglądam te części tego modelu, no 20 lat ma, ponad 20 lat, no to powiem wam, że niesamowity skok technologiczny jest. Zwróćcie uwagę, jak są teraz wykonywane modele, przepraszam za potrącenie tutaj. Powiem wam, że niesamowita jest różnica jakości. Nie wspomnę o firmach chińskich, no, które po prostu w tej chwili wyznaczyły standard w modelarstwie, jak ma być wykonany model, ale tutaj proszę zwrócić uwagę, że ten model, mimo upływu lat, jest bardzo wysoko oceniany przez modelarzy i to jest naprawdę, jeżeli chodzi o taki zestaw, to powiem wam, gdzie są od razu kalkomanie razem z oczywiście maskami na oszklenie i blaszka fototrawiona. Nie wiem, jak były na początku wydawane, możliwe, że nie było tego, ale no na chwilę obecną dorównują, powiedzmy, wyposażeniem i wiele firm powinno brać przykład. O, tu są właśnie na rysunku widoczne te kalkomanie trójbarwne, które naklejam. No oczywiście bomba zielona z żółtymi liniami, typowa bomba w malowaniu amerykańskim. Słuchajcie, to wszystko. Bohaterem dzisiejszego oczywiście filmu był nurkujący lekki bombowiec Dauntless SBD w wersji drugiej z okresu bitwy o Midway. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że zalajkujecie, będziecie komentować, dodacie coś od siebie, może coś pominąłem. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Link do sklepu zresztą znajdziecie w opisie pod filmem. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, liczę na nowych subskrybentów. Dziękuję wam za uwagę. Do następnego unboxingu. Pozdrawiam.